Cześć wszystkim, siemaneczko, witam serdecznie. W końcu doczekaliśmy się, dopłynęli do brzegu. Mamy Bannerlorda Warsales. Zaczynamy naszą przygodę, nową serię, więc serdecznie zapraszam do dołączenia do mojej drużyny. Lecimy, stworzymy bohatera, będziemy chcieli zostać Nordykiem i docelowo przejąć tam władzę. Chcemy zostać królem Nordów, będziemy łupić, grabić i podbijać tutaj tereny należące do tych oto frakcji. Wybieramy Nordów. Nordowie mają 30% więcej łupów przy grabieniu wiosek, wieśniaków i karawan i 20% prędkości ruchu statków na rzekach i morzach przybrzeżnych. Niestety armie, którymi dowodzi nordycki dowódca, traci o 30% więcej spójności na lądzie. Będziemy musieli sobie z tym jakoś poradzić, ale my będziemy tam wpływać z całą flotą i bez żadnych ogródek łupić i zdobywać zamki, miasta, wygrywać bitwy. Taki jest plan, cel tej serii, więc jeszcze raz serdecznie na nią zapraszam. Pamiętajcie zostawić łapeczkę pod filmem. Jeżeli macie możliwość, to też podbijajcie ten film, zrobimy fajną serię, będziemy pływać i dobrze się bawić. Musimy znaleźć sobie jakiegoś jegomościa i oczywiście tamten był nawet spoko. Zostawiajcie mi komentarz, czy wchodzicie ze mną w tą serię. Jak wam się będzie podobać, to tym bardziej proszę was o jakiś komentarz. Dobra, wiecie co? Ja sobie też będę w międzyczasie stopował nagrywki i jeżeli będziemy coś robić, ale ten tak nawet jest niezły, tylko przydałoby się, chciałbym zrobić takiego byka naprawdę, który będzie latał z toporem dwuręcznym, będzie miał przy sobie topór, będzie miał tarczę i porzucamy czymś, czyli jakąś broń miotaną sobie do niego przygarniemy. Tutaj mam nadzieję, że nie będę zbytnio wybredny, jeśli chodzi o naszą postać. Chciałbym takiego, ten by był spoko, tylko ta twarz jakby czekajcie, czy to może być kolor, to chyba nie, tylko tutaj krągłość, wysokość, ostrość, kształt, asymetria twarzy, typ skóry. Aha, tutaj może to jest to, o właśnie. Coś takiego, tylko może byśmy sobie jeszcze dobrali kolor skóry na może trochę jaśniejszy. Nordowie to tam słońca za dużo nie mieli, to takie raczej białaski. Dobra, niech tak będzie. Dostosujemy sobie jedynie włosy, to byśmy zrobili no takie może ciemniejsze. Chociaż oni tacy... Taki blondyn z niego też by mógł być. Teoretycznie nie jest źle. Jedynie co, to byśmy go troszkę przybudowali, bo niestety, albo stety to były naprawdę dobre koksy. No musi unieść taki ciężki, dwuręczny miecz, to musi być też kawał chłopa. Zobaczmy sobie troszkę tą barwę. Aha, nie, to raczej w tą. O, tak. Dobra, myślę, że tak będzie w porządku. Dobra, lecimy dalej. Uzbroimy sobie naszego bohatera tutaj w umiejętności, czyli pochodzimy z rodziny. Hersir nie, kupiec na razie też nie, wędrowni Skaldi. Tu mamy spryt, to może na razie nie, miejskich rzemieślników to na pewno nie, łowcy łucznik to nie,
Włóczędzy, o widzisz, włóczęga, broń miotana i zbójectwo. To by się zgadzało. Żeglarze, mamy handel i bosman. O, patrzcie, doszły 3 nowe umiejętności w inteligencji. To się nam rozrosło. Marynarz. Poprawia Twoją osobistą sprawność bojową podczas starć morskich oraz zwiększa Twoją skuteczność w dowodzeniu wojskami i stosowaniu taktyki podczas bitew na morzu. Bosman zarządza dobrostanem i dyscypliną załogi Twojego statku, a także jego ogólną gotowością do walki, m.in. olinowaniem i zapasami. OK. I szyper poprawia Twoje umiejętności nawigacyjne, skuteczność morskich machin oblężniczych pod Twoją komendą oraz szybkość i jakość napraw, ulepszeń okrętów. No dobra. A żeglarze, czyli żeglarze mają w Bosmana, czyli dyscyplina załogi, ale to też będzie ważne. I szkutnicy, mamy inżynierię i szyper, czyli lepsze umiejętności nawigacyjne. To na morzu to na pewno nam się przyda. Zobaczymy, jak w ogóle duża jest ta mapa. Jest tyle pytań, a póki co tak mało odpowiedzi, ale wiecie co? Ja chyba wezmę sobie włóczęgów. Weźmiemy tą broń miutaną na razie i zbójectwo. Zobaczymy, jak to będzie dalej. W dzieciństwie wyróżniała Cię następująca cecha. Może umiejętności przywódcze, tężyzna. O, tężyzna mogłaby być, bo mamy miotanam i dwuręczny. Dobre oko do szczegółów, to atletyka, no też się na pewno przyda, bo chyba będziemy, nie wiem jak z tym koniem, raczej będziemy biegać bez konia, więc to atletyka. Może nie na początku, zobaczymy jak się to ułoży, ale docelowo będziemy latać z toporem po prostu razem z piechotą. Tu mamy zamiłowanie do liczb, to na razie nie. Podejście do ludzi przyda się, ale to nie na tym etapie. Dobra ręka do koni to nie. Swojej niezwykłej zdolności przewidywania pogody. Coś byśmy musieli sobie też wziąć odnośnie tego i tak się zastanawiam, czy nie spróbować zostawić sobie tego bosmana i zwiad. Jeszcze raz sobie przeczytam. Zarządza dobrostanem i dyscypliną załogi Twojego statku, a także jego ogólną gotowością do walki, m.in. olinowaniem i zapasami. Gotowość do walki. No to dobra, dajmy to i dajmy zwiad, bo to nam się przyda. Później, jak u wszystkich dzieci we wsi dużo czasu upływało Ci na pomaganiu w polu, zawsze jednak znalazła się chwila na oglądanie treningów ochotników, drzewcowa i tutaj taktyka, przesiadywać w uliczkach z gangami, pomagać przy budowach, pracować na targach i w karawanserajach, wow, jakie słowo, urok, handel, uczyć się u prywatnego guweranta, tu mamy przywództwo i inżynierię, dbać o konie to nie, przy pracy w porcie. Mamy handel, mamy szyper. No to z tych wszystkich to najbardziej by mi pasowało. Wiecie co? No musimy sobie wziąć przy pracy w porcie. To będziemy mieli szypera na plus. No i handel, który też w zasadzie na początku przyda się, bo trochę będziemy też handlować, żeby zdobyć sobie trochę złota. Dzieciństwo w Colorado oznaczało ciągłą bliskość wojny. Nakazywano ci służyć jako tarczownik Huskarla. To nie. Dołączyć do grupy zwiadowczej łupieżców. Miotana i taktyka. Wziąć przymusowo udział w wojnie. Atletyka i drzewcowa. Szkoda, że ta drzewcowa. Jakby była broń dwuręczna, to byśmy brali. Stać na straży murów twierdzy. Poszukiwać łupów na polach bitew. Tu mamy medycyna i zbójectwo. Później mamy być północnym dziecięciem wojny. Dziecię wojny. Służyć na statku łupieskim. Tu znowu mamy marynarza i mamy broń jednoręczna. Kurde, no i co z tych wszystkich to tak naprawdę ale patrzcie, ja miałbym już 4 w umiejętności społecznej, to trochę za dużo jest jak na ten moment. Potrzebowałbym coś z wigoru. Wiecie co, jeżeli tutaj mamy możliwość
wziąć miotaną i wziąć na razie jednoręczną, to weźmy, bo z toporem też będziemy latać, ale to tak wiecie. Zobaczymy. I twoim największym osiągnięciem przed wyruszeniem na przygodę życia było pokonanie wroga w bitwie. O, i tu mamy dwuręczną, jednoręczną i wigor na plus, to by nam się przydało. Poprowadzenie karawany to nie. Zainwestowanie pieniędzy w warsztat, przetrwanie oblężenia to też nie. Uczestnictwo w sławnej eskapadzie, zbójectwo atletyka, dobre traktowanie ludzi. Zarządca też by się przydał, urok by się przydał, ale na razie bierzemy pokonanie wroga w bitwie. Jak w przypadku wielu kanadyjskich rodzin, spokój twojego życia został brutalnie ukrócony przez wojnę. Przechodzące co i róż armie spustoszały twój dom. W końcu całą rodzinę, ojcem, matką, bratem i dwójką młodszego rodzeństwa sprzedaliście dom i ruszyliście do nowego miasta, które miało być ponoć bezpieczniejsze. Nie powiodło się wam jednak, kiedy podczas podróży zatrzymaliście się na noc w przydrożnej karczmie, została ona napadnięta przez bandytów. Twoi rodzice zostali zabici, a młodsze rodzeństwo schwytane, lecz ty i brat ocaleliście, ponieważ pojmaliście łupieżcę i to mamy walka bronią jednoręczną i atletyka. Odpędziliście napastników strzałami, to nie. Uciekliście na szybkim koniu, to też tak średnio, chociaż jest koń i zwiat. Przechytrzyliście bandytów, zbójectwo i taktyka. Zorganizowaliście ucieczkę z podróżnymi. Udało ci się wznieść prowizoryczne fortyfikacje. No i kurde, no i co? Mamy punkcik do dwuręcznej. Mamy punkcik do inżynierii i do inteligencji. To by mi na pewno dawało też dużo, bo czwóreczka na inteligencji to też od razu jest do wszystkich tych kategorii, więc całkiem nieźle. Będziemy mieli to, co chcemy, czyli jednoręczna, dwuręczna, miotana. Nie mamy nic w atletyce, to mnie trochę martwi, no ale to będziemy nadrabiać po prostu punktami. Dobra, myślę, że tak jest całkiem nieźle. Wprowadź imię. Ja to tak sobie myślałem, że chyba zrobimy Leif'a. Leif to taki Nordyk, to akurat by był. Dobra, to się wszystko zgadza, wszystko się tutaj zgadza. Ustawienie trudności, no to na pewno robimy władca sztandaru. Szansa na śmierć bądź śmierć w bitwie. Tylko pytanie teraz tak, czekajcie, bo to wszystko byśmy sobie zrobili realistyczny. Poziom trudności wyzwanie najtrudniejsze, ale aha, tryb znaczy ogranicza liczbę plików zapisu gry do jednego. Nie, to nie, ale określa, czy twoja postać lub inni bohaterowie mogą zginąć w bitwie. Wiecie co? Ja bym to tylko wyłączył śmierć w bitwie dla naszego bohatera. Po prostu dla nas, żeby się nie okazało, że my tutaj padniemy w drugim odcinku i będzie psikus. Więc to sobie wyłączymy, resztę zostawiamy na najwyższym. Dobra, rozpoczynamy grę, wchodzimy w tą przygodę. Także lecimy. Bracie, minęły 3 dni, odkąd tropimy tych drani. Chyba jesteśmy blisko. Musimy pomyśleć o tym, co się stanie, gdy ich dopadniemy. Fyrger i Alda są z nimi. Jak ich ocalimy? Jesteśmy gotowi do walki. Wygląda to na stary plac treningowy dla legionów. Możemy tu spędzić nieco czasu, żeby odświeżyć sobie, co umiemy. Praktyka może się przydać, jak już dogonimy tych bandytów. Damy... pominiemy samouczek, z tego względu, że jesteśmy teraz na świeżo po serii, więc wszystko już tam raczej mamy wyćwiczone. Dobra, pomij samouczek. Lecimy. Jedyne co, no to pewnie pouczymy się na statku, no bo to jest nowe, ale to pewnie będzie jako samouczek w tym, no już podczas gry, nie?
Dobra, odchodzimy. Powiadomienie. Kilka godzin po opuszczeniu placu ćwiczebnego napotykasz leżącego pod drzewem rannego mężczyznę, który mówi ci, że też został zaatakowany przez bandytów. Dajesz mu wodę i starasz się w miarę swoich możliwości opatrzyć mu rany. Mówi ci, że jest wędrownym lekarzem. W ramach podzięki za pomoc wręcza ci niewielki artefakt z brązu, który, jak mówi, został mu kiedyś podarowany jako zapłata przez pewnego wojownika. Wie o przedmiocie tylko tyle, że ma on jakiś związek z głupotą Nerycesa. Dobra, no czyli to jest to zadanie standardowo, co na początku. Mm. Jeszcze sobie wpiszemy imię rodowe. Erikson, czyli końcówka od syn, to takie, zresztą tak jak był ten Leif Erikson, wiking, który dotarł do Ameryki, no to my też takim będziemy wikingiem, który dotrze na tereny Kalradii. Dobra, jeśli chodzi o herb, wybierzemy sobie, moi mili, na pewno coś z żeglowaniem. Ale mamy takie? O, mamy coś takiego i myślę, że to by było całkiem niezłe. Rozmiar sobie tylko weźmiemy troszkę większy. I kolor tła. Myślę, że czarny. Na białym? Nie. Znaczy, biały na czarnym. Żółty na czarnym. Szkoda, że nie ma jakby czerwony. Nie, tu sobie weźmiemy czarny i tu sobie weźmiemy ten żółty. Niebieski, żółty, zielony. Nie, dobra, myślę, że ten będzie taki najbardziej odpowiedni. Dobra. Muszę sobie zobaczyć, czy jest taki. Ale nie, my tu będziemy grabieżcami, to. Tak, dobra, gotowe. Dobra, podczas twoich podróży wpadły ci w ucho przyciszone rozmowy o nowym zagrożeniu Konfederacji Piratów terroryzującej wybrzeża Kalradii. Ci północni korsarzy zasłynęli handlem jeńcami schwytanymi przez bandytów i łupieżców, takich jak ci, którzy zaatakowali twoją rodzinę. Czy chcesz udać się do Ostykano i spróbować wpaść na trop siostry, rozpoczynając łowy na morzach Kalradii? No oczywiście, że tak. No to zabierzmy mi tam od razu. Od razu tu chodźmy do Ostykanu, bo tutaj chyba będzie właśnie samouczek pływania. Więc zobaczmy, o co tutaj chodzi. Udajmy się do portu, wejdźmy sobie do miasta. Pierwsze rozeznanie, co i jak. Dobra, no to tutaj tym nie musimy się przejmować. A my mamy jaką broń? Aha, dobra. Musimy sobie tam podejść na razie. Słuchajcie, no trochę mi się śpieszy. Jak dam każdemu z was po momencie, to przestaniecie mi zawracać głowę. Jesteś Ganur z Lochhofnu. Mamy dla ciebie wiadomość od morskich ogarów. Jakże to miłe z twojej strony. Niecodziennie zwierzyna sama przychodzi do polujących. Zuchwalec z ciebie, Gunnarze, jak na łowcę, który wpakował się we własną pułapkę i człowieka, który umrze w paskudnej alei. To jak powinienem umrzeć ze starości, podczas gdy wasza trójka będzie się zbierać na odwagę, by zaatakować marszonego starca z siwą brodą? Dostaliście swoją wiadomość, teraz zmiatajcie. Poślemy cię zaraz do głodnych komnat bladej istoty. Zabić go, chłopaki. Ty, ale... No właśnie. Leży. Dobra, pierwsza walka za nami. Na moją krew, ależ to boli, ale chyba nic mi nie jest, dziękuję. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Gunnar z nordweskiego Laxohlofn.
Próbuję znaleźć w tym porcie kilku wojowników i okręt, żeby ruszyć na piratów zwących się morskimi ogarami. Biorą niewolników i łupią wzdłuż całego wybrzeża mojej ojczyzny. Zamierzam położyć temu kres. Zaraz, u na niewolników moja siostra została porwana. Przykro mi to słyszeć, znam ten ból. Posłuchaj, jeśli trop twojej siostry zniknął ci z oczu, to tu możesz go odnaleźć. Niewolnictwo na tych ziemiach nie jest popularne, ale jeśli już gdzieś występuje, to morskie ogary zawsze maczają w nim palce. Kim są te morskie ogary? Kiedyś byli moimi towarzyszami. Wiele lat temu walczyliśmy wspólnie w ostatniej wielkiej rebelii. Dobra, tam coś tam. Czemu tak wiele ryzykujesz polując na nich? To, co uczynili z naszej sprawy, jest dla mnie obelgą. Lubię porządną bitkę, równie mocno jak każdy i nie mam nic przeciwko zabiciu kogoś, kto wybrał życie wojownika. No dobra. Czym się teraz zajmujesz? Podobno knują coś w norweskim Chwalwiku. Tu w Ostykanie mieszka mój dawny towarzysz, którego zwą Purik. Ma statek i grupę ludzi. Zgodził się zapolować ze mną na morskie ogary. Dobra, dołączę do ciebie i zapolujmy razem. Lecimy z tematem. Udajemy się do karczmy. A tutaj mamy jeszcze towarzyszkę. Na górnej BC widzisz portret. No dobra. No niech będzie. Odwiedźmy. Nazwał mnie Leif, pani. Opowiedz mi o sobie. No jak proszę bardzo, powiem ci, a ty oceń, czy moja rodzina powinna się mnie wstydzić. Mój klan żył za górami na południu. Znajdowaliśmy się pod naciskiem sąsiadów, którzy chcieli odebrać nam nasze żyzne, równine pastwiska. Dobra, słuchaj, Hasawa, nie będziemy tutaj z tobą rozmawiać. Ja sobie szybko sprawdzę, na co cię stać. Mamy łuk ponad 100, mamy zwiat 140, atletyka. No jest całkiem nieźle. Dobra, ale 499. My pewnie mamy tysiaka, nie? Zainwestujmy w nią, bo przyda nam się ktoś taki na początek. I później sobie zaatakujemy jeszcze kogoś, ale to po co tu mieliśmy przyjść? Aha, to jednak wstąp do karczmy. To jest... Wygląda jak ten Biern, nie? Dobra, jestem Leif, przysłał mnie Gunnar. Stoczyliśmy razem walkę. Tak, żyję. Pokonaliśmy 3 morskie ogary. Chcę pożeglować z tobą. Byłoby lepiej, gdyby moi ludzie też mogli pójść. Dobra, przygotujemy się. Przygotujmy się na wypłynięcie. Dobra. Tell you what has befallen me since we last parted. I have been trying to gather warriors here to help us fight the Sea Hounds. I was lucky to find one very capable and brave soul who came to my help when they ambushed me in an alley. This warrior has a sister who was enslaved along this coast and agreed to join me in my hunt in the hope of learning more about her whereabouts. I had planned to sail out of Ostigan with our old comrade, Kjurik. I considered myself very fortunate to have found him. Here was a warrior with a ship who shared my hatred of the Sea Hounds, ready to sail with me. But I had misjudged him. He was instead the lowest form of traitor, a man whose feigned camaraderie concealed a contempt for all that we value. The first night on the open sea, we were woken up by Purig's men holding knives to our throats. Purig had struck a deal with the Sea Hounds, and he intended to hand me over to them to be tortured and killed. He was always ambitious, and seemed eager to win favor with what he imagined to be a new power in the north. I am sorry, old friend, he said, but the Sea Hounds are strong and rich, and I think you always
wanted to die spitting defiance at your foes. This was the last he spoke to me. His men chained us to the oars. The sea was calm and the weather hot. They made us row hard, and we suffered greatly as we cruised the coast looking for merchantmen. Presumably Purig wished to appear before the Sea Hounds with a prize or two in his hands to make more of an impression. In this way, his plan was undone by his greed. On the third day, we came across a stubby trading Knar and gave chase. As we closed, the Knar's crew first started to dump their cargo and then their own selves, as the pirates were shooting them with their bows. Eventually, we caught the Knar. Purig sent us as oar slaves to his prize, alongside some crew who hadn't jumped, with some pirates to guard us as he gathered up all the floating cargo. That was a mistake. His men found some casks of wine aboard the Knar and failed to chain us properly. Purig's Nekja by then was some distance away, and we realized that if we wanted to end our miserable ordeal, we'd never get a better opportunity. No to ciekawe. Ciekawa historia. Dobra. Co tu się dzieje? Ucieknij z niewoli. Uwolnij się. No dobra, czyli łańcuchy musimy sobie odpiąć. No dobra, statek wyczyszczony, ale tutaj to było wszystko takie, że nie dało się tego nie zrobić. No ale motyw fajny, czyli, ale rozumiem, ja myślałem, że on opowiadał w ogóle o historii, która go spotkała, a nie to, co nas teraz spotkało. Czyli my po prostu w tym momencie zostaliśmy przez niego porwani i to się właśnie działo. Okej, to spoko taka wstawka. Dobra, czyli teraz tak, wróć do Ostyka, steruj statkiem tak, żeby ocalić załogantów w wodzie. Sterowanie statkiem. Aby sterować statkiem, musisz udać się do jego punktu dowodzenia i wejść w nim w interakcję naciskając F. Pozwoli ci to kontrolować statek za pomocą normalnie wsadu. Czyli czekajcie, ten... to, no, czekajcie, przecież... Aha, tu jest. A, okej, czyli to jest jakby ster. Dobra. To my w tamtą stronę płyniemy, panowie. Okej, taki jest widoczek. Dobra. Aby zmienić liczbę aktywnych wioślarzy, naciśnij X. Aha, czyli po X-ie wszyscy siadają do wioseł. Ok. Spróbuj przełączać między nimi wciskając C. Aha, czyli możemy sobie kamerki zmieniać. A, ok, tu jest kolejny widok. No i ten nasz z pierwszej osoby. Dobra. Czyli musimy popłynąć... O, sorry, nie w to. Kurde, ciężki. Czuć tą wagę, wiecie o co chodzi? Tego statku. Dobra, musimy sobie podpłynąć, ale to taka kamerka by była spoko. Dobra, wdrapali się? Nie, tamten coś się nie wdrapał, ziomeczek zaraz utonie. Dobra, mamy go. Dobra, co tam mamy? Aby jak najlepiej wykorzystać wiatr, sprawdź nakładkę statku w prawym dolnym rogu ekranu. Wskaźnik wiatru pokazuje kierunek wiatru. Staraj się utrzymać go w zielonych strefach, aby uzyskać największą siłę napędową. Rozumiem. Naciśnij Z, aby rozwinąć żagiel statku. Proszę bardzo. Kiedy zechcesz zwolnić, możesz zwinąć żagiel wciskając ponownie Z.
Możesz też wykorzystać wiesz razy wciskając S. Aha, no, czyli po prostu S-kom się normalnie hamuje. No jak zawsze. To jest w porządku. Ale kamerka spoko. Możemy sobie tutaj zmieniać. Dobra, co się dzieje? Uratowany załogant. Dziękuję, chwała, niech będzie niebiosom. Wydawało się, że po desperackiej ucieczce przed strzałami zginiemy wśród fal. Niech niebiosa chronią nas wszystkich. To nic wielkiego, chłopcy. Zrobiliście to samo dla każdego z nas. Żeglarze muszą sobie pomagać. Posłuchajcie, chłopcy. Purik wciąż żyje, ale podejrzewam, że jest przeciążony i ma za mało ludzi. Wątpię, by zdołał dopaść nas przed zmrokiem. To dobrze, bo nie sądzę, że damy mu radę w walce. Myślę, że nie oddaliliśmy się wciąż zanadto od Ostykanu. Zatem wiosłujcie, chłopcy, do Ostykanu w bezpieczne miejsce. No dobra. Czy co mamy? Zdobywamy nowy poziom za każdym razem, kiedy łączna liczba Twoich punktów umiejętności osiąga docelowy poziom. A no dobra, no to już to wiemy. Okej, mamy zapis. Dobra, no samo sterowanie statkiem bardzo przyjemne. Jak się rozchulamy na wodach, to myślę, że będzie w porządku. Dobra, porozmawiajmy z nim w porcie. No cóż, list został wysłany. Jestem też po rozmowie z kilkoma ludźmi z mojej ojczyzny, którzy właśnie przybyli. Mają dość morskich ogarów i są gotowi dołączyć do nas w łowach. Niestety nie możemy jednak wziąć Twoich towarzyszy. Na statku nie ma miejsca. Moi ludzie nie są gotowi zawierzyć życie jakiejkolwiek innej jednostce na tych północnych morzach. Radzę Ci przygotować się niedługo do wypłynięcia, ale mamy trochę czasu. Dobra, dlaczego... Znaczy, co to za sprzymierzeńcy? Ci, którzy są teraz z nami, to rolnicy z wyspy Bainland, z okolicy mojej wsi Lagoshofn. To dobrzy ludzie i bardzo zmotywowani. Wybrzeże bardzo ucierpiało z rąk morskich ogarów, ale nie ma tam wojowników, którzy żyją dla walki. Dobra, czy możesz mi coś opowiedzieć więcej o przyszłości? Mam w sumie czas na jedną czy dwie opowieści wojenne, jeśli masz chęć posłuchać. No, tak powiedzmy... Z tymi chęciami jest, powiedzmy, średnio. Nie mam innych pytań, jak będzie następny ruch. Cóż, nie musimy zbytnio się stąd oddalać, żeby zacząć łowy. 2 statki patrolują nasze wybrzeże, okradając przepływających rybaków. Wypłyńmy i przekonajmy się, czy to morskie ogary. Jeśli tak, zatopimy ich lub pojmamy. W porządku, na statek więc, czyli co? Teraz samouczek walki. No, czyli jednak morskie ogary. Dobra, płyńmy i zobaczmy, jak to wygląda faktycznie. Dobra, co mamy? Tak, żebyśmy się odnaleźli. Tam jest abordaż. Aby wtargnąć na podkład wrogiego statku, musisz się do niego zbliżyć. Zrób to sterując ręcznie statkiem. Dobra. Kamerka. Nie, no jest elegancko. Podpłyniemy, mogłem żagle ten rozwinąć. Przeprowadź abordaż R-kom. Ej, za daleko, za daleko. A ja? Aby wydawać oskarżenia już swoją informację. No dobra, no to już nic z tym. Ty, ale ja chcę... O właśnie, F-ka. Mamy czymś rzucić. Wyrwał pięknie. Ten też, no elegancko jest. O, dostał nasz.
Dobra, ale coś tam się udało przynajmniej ich ściągnąć. Dobra, rozprawiamy się szybko z piratami. Mamy to. Jeden morski ogar został pokonany, a reszta nie może być daleka. Mamy za to schwytany drugi okręt. To Snekia. Powinna być szybka i zwrotna. Może tak przejmiesz jej stery, a ja zostanę na naszym starym knarze? Tak, zajmę się tym. Spróbujmy. Fajnie, że mamy... czekajcie, zakończenie abordażu X. Aha, czekajcie, oni to muszą pościągać, patrzcie. To nie jest tak, że sobie klikami płyniemy, tylko muszą to zrobić. Dobra, dowodzenie statkami sprzymierzeńców. Jeśli twoja władza jest odpowiednio wysoka, możesz dowodzić statkami sprzymierzeńców. Aby rozkazać statkowi zaatakować statek wroga, naciśnij 2, następnie użyć, aby wybrać rozkazy ruchu, po czym wciśnij F4, aby nakazać zaatakowanie wroga. Czyli co? Mamy... Aha, bo mamy nasz statek, pod jedynką, pod dwójką jest ich statek. Dobra, czyli F1, F4 na atak. No, czyli tak sterowanie po prostu jak... ta jest zwrotna, nie? To my sobie popłyniemy z drugiej strony. Weźmiemy ich w kleszcze elegancko. Od razu się wbijamy w nich. O. Trochę poszedłem za mocno, ale dobra, to wystarczy. Ej, a oni co? A oni się zdziwili. Ej, co jest grane? No dobra, ale powiem wam, że wrażenia całkiem fajne. Dobra, mam zwycięstwo. Tylko czy to sterowanie statkiem jeszcze muszę trochę ogarnąć, bo trochę się przepływa dalej. Dobra, rozbójnik morskiego. Jestem w tym nowy mój panie. Jestem tylko rolnikiem, którego dopadły ciężkie czasy. Dołączyłem do tej załogi w Waregu i miesiąc temu powiedzieli mi, że będziemy handlować ziarnem i kością na Morzu Bialskim. Nie wiedziałem, że będziemy atakować uczciwych ludzi takich jak wy. Dobra, szukam siostry. Powiedz, jak mogę ją odnaleźć, a darujemy ci życie. Kupiliśmy paru niewolników od bandytów w Ostykanie. Zamierzaliśmy sprzedać ich kolejnemu kupcowi gdzieś na południowym wybrzeżu. Być może była wśród nich twoja siostra. Oszczędzisz mnie? Na pewno jesteś rolnikiem? Takie odciski pozostawiają wiosła, nie pługi. Widzę na twoim ramieniu bliznę, która nie wygląda, jakby spowodowało ją kopnięcie muła. Bo kto wie, może nawet pamiętam twoje imię. Hralgar? Węgorzy nos, czyż nie? Podczas podróży odwiedziliśmy 3 kamratów z załogi. Jeden poległ dobrą śmiercią, pozostali, cóż, wieść niesie, że jesteście marnymi, skąpymi gospodarzami, ale ci dwaj zapewnili nam niezłą rozrywkę. Co do ciebie, przyjacielu Gunnara, wiesz już, gdzie szukać siostry. Ruszę jej prędko na lotnek, bo jeszcze spodoba jej się któryś z naszych dzielnych chłopaków i urodzi ci gromadkę morskich szczeniaków. To tyle. Moja część umowy została dotrzymana. Odstaw mnie na brzeg. Ale no właśnie, ukłamałeś mnie. Umowa jest nieważna, Gunnarze. Rób z nim co chcesz. Niestety, no jak mnie tak oszukuje, no to co ja tam mam mu darować? Dobra. To mamy załatwione. To powiem wam, całkiem nieźle to wygląda. Trzeba się oczywiście troszkę tutaj podszkolić, nie powiem. Natomiast fajnie, przyjemnie. Naprawdę wpływasz, ten abordaż, możesz porzucać właśnie trochę włóczniami, toporami z dystansu, ostrzelać ich najpierw i wjeżdżać do nich przez te liny, siatki. Też można wskoczyć do wody, więc w ogóle sztosik.
Dobra, moi drodzy, ale tyle byłoby w dzisiejszym odcinku. Zaprzyjaźniliśmy się, poznaliśmy się z naszym nowym bohaterem, planami, jakie szykuję tutaj dla niego w tej serii. Zobaczyliśmy, jak wygląda pływanie, abordaż. Całkiem przyjemnie się to zapowiada. Wydaje mi się, że będzie dużo grane. Więc zapraszam Was do oglądania. Odcinki będą wjeżdżać co kilka dni, natomiast dla wspierających odcinki będą dostępne po 4-tygodniowo co najmniej, bo niestety nie mam też możliwości wrzucać tylu odcinków i tak często prowadzę też inne serie, więc musi to wszystko być równomiernie wydawane, publikowane. Więc jeżeli ktoś ma ochotę śledzić losy Leif'a, zapraszam serdecznie do wykupienia subskrypcji. Ona nie jest zbyt droga, a wszystkie odcinki dostępne na moim kanale, które czekają na publikację, będziecie mieli możliwość zobaczenia. Pamiętajcie o łapeczkach pod filmem. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i słyszymy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć!